Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na konferencji wynikowej dla spółki Creepyjar za rok 2024. Jak zawsze po stronie spółki Grzegorz Piekart, Krzysztof Kwiatek i też jak zawsze rozpoczniemy od tej części finansowej. Tutaj Grzegorz przejmie głos, a później sobie przejdziemy do części produkcyjnej i porozmawiamy głównie o StarRapture. Dzień dobry Państwu. Zatem na początek Creepyjar w 2024 roku. Jeżeli chodzi o nasze produktowe rzeczy, to w ubiegłym roku wydaliśmy 3 kontentowe dodatki do Greenhella na PC. To był Flamekeeper, Anteater oraz dekoracje. Oprócz tego w sierpniu wydaliśmy nowe wersje Greenhella na obecne konsole obecnych generacji PlayStation 5 i Xbox Series X i S. No i oczywiście pracowaliśmy przez cały rok nad produkcją z StarRapture. O tym troszeczkę więcej szczegółów w drugiej części prezentacji opowiemy. Jak te działania się przełożyły na główne liczby w naszych finansach? Zatem osiągnęliśmy blisko 31 milionów złotych przychodów, to jest 17% mniej niż w 2023 roku. 15,2 miliona złotych EBITDA to jest 11% mniej niż w 2023 roku i zysk netto 15,9 miliona złotych to jest 13% mniej niż w 2023 roku. Łącznie brutto na naszych 3 głównych platformach, czyli PC, PlayStation i Xboxie sprzedaliśmy 1,84 miliona kopii Greenhella. Na koniec roku posiadaliśmy blisko 77 milionów złotych aktywów finansowych. To jest o 2,5 miliona mniej niż na koniec 2023 roku. Na produkcję naszych gier wydaliśmy 13,1 miliona złotych w ubiegłym roku. To jest 0,5 miliona więcej niż w 2023 roku. I na koniec roku mieliśmy 64 stałych członków zespołu. Ten poziom około 60 kilku osób to jest dla nas taki już docelowy, jak już parokrotnie mówiliśmy. Nie zamierzamy tu większych zmian robić. Czasem on się będzie wahał 1-2 osoby, wiadomo, są jakieś tam naturalne ruchy w firmie, natomiast kluczowy core zespołu mamy ustabilizowany i kontynuujemy produkcję tym właśnie zespołem. Przechodząc już do bardziej szczegółowych wyników finansowych, tak jak wspomniałem, mamy spadek przychodów o 17% do niecałych 31 milionów złotych. Na to przede wszystkim wpłynął spadek przychodów na platformach konsolowych oraz w wersji na urządzenia VR-owe. Częściowo skompensowaliśmy to wzrostem przychodów ze sprzedaży na platformie PC Steam, z czego jesteśmy zadowoleni. Udało nam się w zeszłym roku z tej platformy osiągnąć wyższe przychody niż jeszcze w poprzednim, czyli w 2022 roku. No jednocześnie mieliśmy niższe koszty działalności operacyjnej, które spadły o blisko 20%. Tutaj największą pozycję stanowiły wynagrodzenia. One były niższe o 1 300 000 niż w 2023 roku oraz usługi obce, które spadły z 9,5 miliona do 6,6 miliona złotych. Te zmiany, te spadki wynikały w przypadku wynagrodzeń przede wszystkim ze zmniejszenia kosztu związanego z realizacją programu motywacyjnego. Jeżeli chodzi o usługi obce, no to tutaj spadek w głównej mierze wynikał z mniejszych nakładów na produkcję Greenhella oraz mniejszych kosztów marketingu. Jeżeli chodzi o przychody finansowe, to one były mniejsze o 1 300 000, wyniosły 4 miliony złotych w 2024 roku. No przede wszystkim wynikało to z mniejszych przychodów odsetkowych, z obligacji, które lokujemy środki i lokat. Mieliśmy po prostu mniejszy poziom środków pieniężnych średnio w ubiegłym roku niż w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o bilans, to tutaj właściwie nic ciekawego się nie działo. Aktywa trwałe wzrosły o 12,1 miliona złotych, przede wszystkim w związku z nakładami
produkcję Star Rapture, czyli z tych 12 milionów wzrostu 11 milionów tłumaczy się właśnie wzrostem nakładów poniesionych na produkcję Star Rapture. Aktywa obrotowe spadły o 2,3 miliona i tutaj spadły nam po prostu aktywa finansowe, przede wszystkim w wyniku wypłaty dywidendy, którą mieliśmy wypłaconą w ubiegłym roku w kwocie blisko 9,2 miliona złotych. Jeżeli chodzi o stronę pasywną naszego bilansu, no to tutaj jest dość standardowo. Największe pozycje stanowi kapitał własny, to jest 96% sumy bilansowej. W zobowiązaniach krótkoterminowych mamy istotne zobowiązania handlowe 1,6 miliona i zobowiązania związane z wynagrodzeniami 1,2 miliona. Pozostałe pozycje są raczej mało istotne. Jeżeli chodzi o cash flow, no to co nas bardzo cieszy, to ciągle jesteśmy w stanie generować cash flowy operacyjne z naszej działalności, mimo starzejącego się tytułu, jakby tymi działaniami, które realizujemy, ciągle nam się udaje generować gotówkę. W ubiegłym roku te przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 18,2 miliona. W głównej mierze oczywiście wynikało to z zysku netto w kwocie 15,9 i łącznie wszystkie korekty tego wyniku operacyjnego to jest 2,2 miliona. W działalności inwestycyjnej tutaj się pojawiają jak zwykle duże kwoty, są związane z zakupami i wykupami obligacji, które nabywamy. To są obligacje zawsze krótkoterminowe, także tu jakiegoś długoterminowego ryzyka nie bierzemy. No i oczywiście to, co istotne, wydatki inwestycyjne związane z produkcją gier, które w zeszłym roku wyniosły 11 milionów złotych. Jeżeli chodzi o cash flow finansowy, no to mamy wydatki 9,7 miliona złotych związane przede wszystkim z wypłatą dywidendy z zysku za 2023 rok. To z tych 9,7 było 9,2 miliona złotych. I jak już jesteśmy przy wypłacie dywidendy, to w dniu wczorajszym zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy również z zysku 2024 roku. Ta wypłata ma wynieść 11,37 zł na jedną akcję, czyli jest blisko 8 milionów złotych. W ramach tej rekomendacji dzień wypłaty dywidendy miał być 27 czerwca, a dzień ustalenia dywidendy 23 czerwca bieżącego roku. Też ta rekomendacja została jakby potwierdzona przez rekomendację Rady Nadzorczej, także teraz jest decyzja już tylko po stronie walnego zgromadzenia. No, planujemy, że gdzieś to walne zgromadzenie powinno mieć miejsce na początku czy w pierwszej połowie czerwca. Też jakby patrząc to, co tutaj pokazaliśmy, no, bardzo się cieszymy, łącznie z tą wypłatą, którą mamy gdzieś tam zaplanowaną czy przewidzianą w tym roku, to już blisko 60 milionów złotych w ostatnich latach wypłaciliśmy, czy wypłacimy łącznie z tym naszym akcjonariuszom. I to by było tyle, także teraz przekażę głos Krzyśkowi, który opowie, co się dzieje u nas w Star Rapture, o tak powiem. Dobrze. Więc tak, zaczniemy od produkcji, a później gdzieś sobie opowiemy trochę o takich działaniach promocyjnych, które razem z produkcją postępują, więc na początek plan działania, który jest tutaj dosyć jasny, więc chcemy do końca czerwca zamknąć tak zwany content complete, czyli mieć grę, która jest cała, ma wszystkie feature'y, wszystko jest grywalne, wszystko działa. Część z tych rzeczy jest już w trakcie dopracowywania, takiego poliszowania, a ostatnie jakieś tam feature'y, które jakiś czas temu jeszcze powiedzmy się bardziej zmieniały albo były dodawane, są po prostu zamykane. Później robimy sobie w Q3 taki czas na doprowadzenie tej gry do stanu gry gotowej do wydania, więc tam będzie poza poliszowaniem tego, czego nam się nie udało zrobić do Content Complete, będzie taka część, która się mocno skupia na
bug fixingu, czyli tutaj jakby zespół QA wchodzi mocno i gdzieś sprawdzamy grę pod każdym możliwym kątem, tak żeby była wolna od jak największej ilości takich poważnych błędów. No i oczywiście cała ta technologia związana też z wydajnością, no bo wiemy, że nawet dobre gry potrafią mieć bardzo słaby start ze względu na to, że są problemy z wydajnością, a wiemy, że z Unrealem różnie bywa i nie wszyscy sobie z tym świetnie radzą, więc my jakby jesteśmy tego świadomi i mocno tutaj wyczuleni na to. No i oczywiście cała część technologiczna, która idzie w związku z koopem. Także to jest Q3. No i później już jest czas na wydanie gry, a my sobie już teraz tak naprawdę zastanawiamy się, obserwujemy i gdzieś tam wypatrujemy w stronę tego potencjalnego okna do wydania gry po Q3. Także to jest to, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Jak oceniamy postępy prac dotychczas i jak to widzimy przez ten najbliższy czas, także no, według nas wszystko idzie bardzo dobrze. To jest taki fajny okres dla nas produkcji, kiedy mamy poukładane zespoły, kiedy mamy już wszystkie feature'y wymyślone, ziterowane, można w nie zagrać, wymagają poprawek, balansowania, ale to jest ten czas, kiedy wiemy już dokładnie, co robimy i te wszystkie rzeczy zamykamy, dopracowujemy, a z drugiej strony gdzieś tam wchodzi czas takiej no, ekscytacji przy zbliżającej się premierze, a więc gdzieś tam właśnie tego, jak tam dookoła tej premiery wszystko pójdzie, co nam się uda też jeszcze pokazać, jaki będzie odbiór, więc to są takie fajne rzeczy, natomiast idzie nam teraz ta produkcja sprawnie i mimo, że jesteśmy już blisko, to tak naprawdę za 2 miesiące mamy zamknięcie Content Complete, a później Q3, poprawki i wydanie, no to nie widzimy żadnych zagrożeń, żeby ta premiera się miała nie odbyć w planowanym przez nas czasie. Więc to jest bardzo fajne. Oczywiście zawsze coś tam może się złego wydarzyć, co jest niezależne od nas, co może ewentualne jakieś stworzyć problemy, ale tu mówię bardziej o tym, że nie wiem, na miesiąc przed naszą premierą dowiemy się, że premierę ma jakiś, nie wiem, wielki tytuł albo jest jakaś coś takiego się dzieje, że my stwierdzimy, że nie wiem, może jeszcze tydzień, może 2, to przesuniemy w którąś ze stron, ale dla nas najistotniejsze jest to, że to nie jest coś, co od nas wypłynie i że to wyniknie z jakichś opóźnień u nas, albo że gdzieś tam jeszcze nie do końca wiem, jak z pewnymi rzeczami sobie poradzić, bo wszystko wiemy i lecimy z tym do przodu. I to chyba tyle z tej części takiej produkcyjnej. I teraz powiedzielibyśmy troszkę o jakichś tam działaniach marketingowych, promocyjnych, więc tutaj znowu zacznę może od takiego ogólnego planu, więc na pewno gdzieś będą się pokazywały kolejne materiały wideo, które będą w zasadzie rozbudowywały swoją treścią wiedzę o tym, czym jest Star Rapture. No i oczywiście gdzieś tam dodawały nam followersów, tak? No bo to w sumie
cele są takich materiałów zawsze są dwa. Po pierwsze sprzedawanie tej wiedzy o grze, wzbudzanie zainteresowania, które gdzieś tam chcemy, żeby się przekładało na osoby, które mają później Star Rapture na swoim wishliście. Także poza wideo takim kluczowym dla nas bardzo elementem są playtesty. Wiem, że te playtesty wydarzą się gdzieś pomiędzy Content Completem, czyli końcem czerwca, a premierą, która będzie zaraz po Q3. Jeszcze do końca oczywiście nie znamy dokładnej daty i gdzieś cały czas myślimy o scope'ie, biorąc pod uwagę różne rzeczy i tak naprawdę jeszcze to, jak pewne elementy będą technicznie działały, tak? Bo to, że mamy mechaniki, w które można zagrać, to jest jedno, a to, że to wszystko musi działać w multiplayerze, na serwerach i tak dalej, to jest druga rzecz. I jeszcze wydajność, która oczywiście będzie dopracowywana tak naprawdę do dnia premiery, bo z tym się zawsze walczy do premiery i po. I to też jest standard, że jest premiera i jeszcze nie wszystko się udało wydajnościowo zrobić i później wychodzą patche, także no, gdzieś te wszystkie czynniki wpływają na to nasze myślenie o playtestach i szukanie jakiegoś takiego najlepszego rozwiązania, ale chyba najistotniejszą informacją jest to, że te playtesty się muszą odbyć i bardzo tego chcemy. No i gdzieś tam, czyli było wideo, są playtesty i gdzieś na końcu jeszcze wchodzi ten moment okołopremierowy. No i tutaj też byśmy bardzo chcieli jak najwcześniej przed premierą mieć materiał, który będziemy mogli udostępnić jak najszerszemu gronu influencerów, tak żeby ta cała premiera była już mocno wspomagana wysypem materiałów na temat Star Rapture, który gdzieś tam się będzie dział w dniu premiery, ale ważne jest też, żeby to wszystko utrzymać przez kolejne tygodnie, no bo to gdzieś będzie cały czas napędzało widoczność i sprzedaż. Czy jeszcze coś byś chciał dorzucić tutaj? Tak, więc to są takie główne nasze założenia. No i teraz jeszcze gdzieś może bym wrócił do tej części z trailerem, no bo niedawno pojawił się trailer, który już gdzieś wcześniej zapowiadaliśmy Państwu i jakby graczom. Trailer, który miał opowiedzieć kompleksowo o Star Rapture. Wcześniejsze materiały były bardziej wyrywkowe, więc pokazywały jakieś feature'y, natomiast mogły też powodować, że nie wszyscy jakby byli w stanie zrozumieć, czym w całości jest ta gra. Także zapowiadaliśmy takie wideo. No nie ukrywam, że bardzo żeśmy się tutaj napracowali, dlatego że no nie są to CGI, które gdzieś obiecują rzeczy, których w grze nie ma i może kiedyś będą, tylko wszystkie te materiały są zgrywane z tego, co mamy, nad czym pracujemy, także pokazanie niektórych feature'ów wymagało od nas jakby pójścia razem z produkcją, dopracowania tych elementów, żeby można było je pokazać w takim stanie. Więc jakby celem głównym trailera było pokazanie, o czym jest gra i wywołanie zrozumienia wśród graczy tego, co oglądają i czy chcą tą grę posiadać. No i gdzieś oczywiście pokazanie naszego docelowego, early accessowego poziomu jakości. I tutaj może przeleciałbym sobie króciutko po kilku kadrach z tego trailera, tak żeby w skrócie dużym przypomnieć, o czym jest Star Rapture.
Także pokazujemy w trailerze budowanie od takiego poziomu bardzo jakby mikro, więc jakby każdy budynek stawiamy samemu oddzielnie, planujemy sobie, zbieramy surowce, żeby móc wszystko budować w tym świecie, to potrzeba jest szukania wielu różnych surowców i to jest cały czas taki poziom właśnie tej budowy na poziomie mikro i tutaj gdzieś przechodzimy do tego poziomu makro, czyli od pojedynczych budynków stawianych przez nas building toolem do dużych, skomplikowanych fabryk, które są zautomatyzowane i gdzieś tam to jest wszystko zarządzanie już wtedy dużymi bazami i ich automatyzacją. Dochodzi do tego kombat, który gdzieś tam mocno będzie się kręcił wokół obrony bazy, więc to jest taki duży feature. Stawiamy na dużą ilość przeciwników, na różnorodność tych przeciwników i na to, żeby gdzieś ta obrona bazy była istotnym punktem tej grywalności. Nie ma tutaj jeszcze pokazane jednego feature'a pokazanego, który jest związany z obroną bazy, czyli infekcji. Natomiast no, w dniu dzisiejszym to już jest, działa i jest dopracowywane. Przewija się w trailerze naszym wątek kooperacji. Cały czas gdzieś tam wplataliśmy kadry, żeby na każdym kroku przypominać, że to nie jest single player, że gramy razem i eksplorujemy razem, bronimy się razem i budujemy wspólnie. Dochodzi taki duży feature fali ognia w naszej grze, który jest związany, też tutaj przeskoczę na następny kadr, z odradzaniem się świata. To jest taka pewna, powiedzmy sobie, nowość w tego typu gatunkach, no bo tak jak kombat nie jest czymś oczywistym w tego typu grach, i jakby wzbogacamy ten gatunek świadomie o tą grywalność związaną z walką. Tak samo właśnie zmiana świata, tak? Bo tutaj fala ognia, odradzanie się świata, gdzieś sobie jeszcze oczywiście będziemy mieć taką bardziej na to marketingową nazwę, jeszcze nad tym myślimy, ale jest to feature związany z tym, że ten świat się zmienia pod wpływem jakichś warunków, w naszym wypadku pod wpływem wybuchu gwiazdy. To się odbywa cyklicznie i ta zmiana świata oczywiście nie jest tylko wizualna, tylko ma wpłynąć na nasz gameplay, na to, jak się poruszamy po tym świecie, na nasze jakieś ograniczenia, ale też na to, co po takiej fali ten świat nam odkrywa i daje nowego, co było wcześniej dla nas nieosiągalne. Pojawia się wątek Forgotten Engine. Są to gdzieś tutaj u nas między nami tak zwane mega maszyny, które też będą istotne, jeśli chodzi o gameplay i odkrywanie świata. I gdzieś tam staraliśmy się jeszcze zaznaczyć delikatnie, że gra też będzie miała wątek fabularny. Będzie to, przynajmniej na razie, myślimy o tym bardzo podobnie, jak było z Green Hellem, czyli zajawka wątku fabularnego w Early Accessie, natomiast prawdopodobnie gdzieś tam w wersji 1.0 będziemy ten temat wrzucali już jako kompletny. Zależy nam na tym, żeby był ten wątek fabularny, bo jakby od zawsze uważaliśmy, że
że poza samą grywalnością, powiedzmy 90% tej gry to są feature'y grywalne, które jakby pozwalają w tym sandboxie napędzać to granie przez godziny, tygodnie, miesiące, ale zawsze jako deweloperzy gier, znaczy bliska jest nam po prostu taka wizja, że bardzo fajnie, jak gdzieś w tle się ciągnie jakaś motywacja jeszcze dodatkowa do poznawania tego świata i pozostawania jak najdłużej w tej grze. I to jakby tyle, jeśli chodzi o tą część marketingową i takie krótkie też przypomnienie, o czym jest stare Rapture, o czym będzie stary Rapture. To teraz zapraszamy do zadawania pytań. Pierwsze pytanie. Jaki był wolumen sprzedaży Green Hell w Q1 25? Na dzień dzisiejszy rozmawiamy o 2024 roku. Jak będziemy podawali wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2025, to tradycyjnie tą daną wtedy podamy, natomiast to będzie gdzieś w przyszłym miesiącu. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy danych sprzedażowych za marzec. Czy spadek usług obcych w Q4 24 wynika z zakończenia wsparcia dla Green Hella? No generalnie w całym zeszłym roku tak, już mniej wydaliśmy na wsparcie Green Hella, ale tak, w drugiej połowie roku jak najbardziej. No był taki okres pomiędzy wydaniem wersji konsolowej w sierpniu, tych nowych wersji konsolowych w sierpniu, a końcem roku, gdzie de facto na Green Hellu gdzieś tam tylko kończyliśmy jeszcze, ale to też było w Q3 dekoracje, także tak, czwarty kwartał zdecydowanie bardzo mało wydaliśmy na wsparcie dla Green Hella i to na pewno się przełożyło na spadek usług obcych. Jaki będzie koszt programu motywacyjnego w Q1 2025? No to znowu jakby trochę nam trudno teraz jeszcze mówić, to wyniki 2025 roku będziemy omawiali za miesiąc mniej więcej, natomiast co do zasady, bo to chyba można sobie policzyć, łączny koszt programu, to co pokazaliśmy na koniec ubiegłego roku, za 2 lata to jest jakieś tam 7,5 około miliona złotych, więc to jest koszt za 8 kwartałów, więc 1/8 z tych 7,5 miliona to jest mniej więcej ten koszt, jaki powinniśmy mieć, czyli z grubsza gdzieś koło 900 tysięcy złotych, pewnie gdzieś tego typu koszty będziemy rozpoznawali, natomiast szczegółowe dane przekażemy dopiero wraz z raportem za Q1. Ile większych materiałów ze Star Rapture ukaże się jeszcze przed premierą bety? To ja bym tutaj rozumiem tak, że chodzi o materiały wideo i premierą bety, czyli mówimy o Early Accessie. Nie wiemy tego dokładnie. Nie zależy nam tutaj tak naprawdę na ilości, bo wydaje nam się, że jakby tutaj kluczowym dla nas był ten trailer do tej pory, który się niedawno pokazał i te cele i założenia, które chcieliśmy, żeby on spełnił, to on spełnił. Więc na pewno w najbliższym czasie pojawi się jeszcze jeden materiał opowiadający, rozbudowujący ten wątek gameplayu, o czym jest, o czym są niektóre feature'y, więcej pokazane. Na pewno będziemy chcieli pokazać coś z zapowiedzią daty premiery. No i chcielibyśmy mieć jeszcze jeden materiał, który się będzie gdzieś już na samą premierę, więc pewnie coś około 3 materiałów wideo plus playtesty, a jak będzie, na jakim etapie będzie jeszcze współpraca tutaj na linii my, influencerzy, którzy jakieś materiały będą publikować. No to wszystko trochę zależy od tego jeszcze, jakie decyzje podejmiemy.
Kiedy planują Państwo przeprowadzić playtesty Star Rapture? Jak długo po zamknięciu Content Locka może to mieć miejsce? No to tu jeszcze prowadzimy sami dyskusję, tak? To jest też coś, co jakby mówimy wielokrotnie. Trudno nam jest jakby w tym modelu, w którym produkujemy gry, robić równolegle rzeczy do gry i do wydania, no bo wiadomo, że jeżeli naszym celem jest early access, czyli beta, jak już to trochę padło, no to żeby pokazać tą betę w pełni ze wszystkim, dać do playtestów, no to będzie gotowe przed samą premierą, tak? Natomiast jeżeli mielibyśmy to zrobić dużo wcześniej i chcemy to zrobić wcześniej, no to musimy odbyć dość długie wewnętrzne dyskusje, ile błędów jesteśmy w stanie zaakceptować, najróżniejszych, czy to jakby nie przez błąd też rozumiejąc na przykład niewystarczający performance albo jakieś problemy koopowe, ile na poziomie playtestów jesteśmy w stanie tych rzeczy zaakceptować, żeby sobie tymi playtestami nie zrobić krzywdy, tak, żeby nie pokazać po prostu w jakiś sposób złej gry, więc na dzień dzisiejszy nie mamy konkretnej Albo z drugiej daty. strony, co wyciąć, ale to też może zrobić nam krzywdę, Tak. bo jeśli stwierdzimy, że coś tam jest z jakimś featurem jeszcze nie tak, bo powoduje problemy w koopie i stwierdzimy, że go usuniemy, no to go nie będzie, więc... Także wiemy, że te playtesty chcemy odbyć co najmniej jedne w tym okresie tego trzeciego kwartału, natomiast jakby konkretny kalendarz, on się niestety w tym modelu, jakim my pracujemy, on jest bardzo dynamiczny, tak? Bo pojawiają się feature'y, dokańczają się feature'y właściwie w każdym tygodniu, są nowe, dokończone, poprawione rzeczy, performance też się poprawia znacząco właściwie z każdym tygodniem, więc my tutaj bardzo dynamicznie będziemy podejmowali te rzeczy, natomiast przygotowujemy sobie, że tak powiem, całą infrastrukturę, czyli jakby planujemy od strony obsługi tych playtestów wszystkie rzeczy z boku, natomiast kwestie całego zakresu kontentowego i daty, no to tutaj będziemy bardzo dynamicznie działali z podjęciem decyzji. Czy zdaniem Państwa potencjalne podwyższenie standardu cenowego gier AAA przez GTA 6 może pociągnąć za sobą wzrost cen również gier AA? Czy wydarzenie to mogło mieć wpływ na Państwa decyzję przy ustalaniu ceny Star Rapture do Early Access? To jakby w skrócie byśmy powiedzieli, że nie. Znaczy my nie uważamy, że to, co zrobi Take-Two czy Rockstar z GTA 6 ma na nas jakiś większy wpływ. To nie jest kompletnie gra, z którą w jakikolwiek sposób konkurujemy i zakładamy, że nie pociągnie to naszego rynku. Jednak my patrzymy na nasz rynek, że on jest ciągle bardzo wysoko konkurencyjny. Gier jest bardzo dużo. W konkurencyjnych cenach, jakby wiemy to sami z własnego doświadczenia, bo sami mamy też grę starszą, z którą nowe tytuły w tych gatunkach survivalowych muszą konkurować. Nasza gra jest duża, rozbudowana i dość znacząco już przeceniona. Naszym zdaniem generalnie nie ma wielkiego pola do podwyżek cen, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie ma pola tak naprawdę do podwyżek cen dla gier AA. Tak, to jest zupełnie inny segment i tak naprawdę GTA 6, czy on ma jakąś mocną konkurencję? Powiedziałbym, że nie ma. A czy Star Rapture, Indie Premium gra ma konkurencję w tym momencie na Steamie? Ma jej bardzo dużo i będzie miało, więc... Nie możemy sobie pozwolić, żeby cenowo dla gry, no nie oszukujmy się, która jest nowym IP, a to też jest bardzo ważne. To, co nawet tutaj widać, mówimy o GTA 6. Tak, o IP, które po prostu jest możliwe, że najbardziej wartościowym w ogóle w tej branży. Można się pokusić o takie stwierdzenie, a my mówimy o wydaniu nowego IP. Żeby zaistniało. Tak, żeby na rynku. zaistniało, dokładnie. Więc tak jak mówiłem, nie widzimy, żeby to było efektywnie miało wpływ na te ceny. Czy przewidujecie wersję demo przed premierą Early Access? Nie przewidujemy demo, dlatego że tak, to już wcześniej padły pytania o playtesty, więc playtesty nie będą demem. Grzegorz wspominał o tym, że samo zrobienie wersji do playtestów jest problematyczne o tyle, że gdzieś odciąga trochę moce produkcyjne od produkcji gry, przesuwa je w takim kierunku, żeby przygotować buildę do playtestów.
Demo, powiedzmy sobie, jest czymś jeszcze innym, jeszcze bardziej zamkniętym, więc musielibyśmy część osób, które pracują nad grą do premiery, przesunąć do dema i później ta ich praca tak naprawdę niekoniecznie by była do wykorzystania przy samej premierze, więc dema jako takiego nie będzie, będą playtesty. Czy moglibyśmy prosić o update na temat Green Hella II, czy po zamknięciu fazy koncepcyjnej dzieją się aktualnie jakieś prace związane z tym projektem? Szczerze powiedziawszy, to w chwili obecnej nie dzieją się jakieś konkretne prace, które by posuwały sam projekt mocno do przodu. No jest to dla nas krytyczne miesiące przed wydaniem nowego IP, więc nic nie może być w tym momencie ważniejszego niż prace nad tym, żeby to nowe IP zaistniało. Natomiast gdzieś jakby jesteśmy cały czas w tej fazie koncepcyjnej, bo z jednej strony zamknęliśmy sobie pomysł na grę i jesteśmy zadowoleni z tego, co wymyśliliśmy, ale z drugiej strony tak siedzimy i rozmawiamy jeszcze o tych naszych głównych feature'ach, które chcemy mieć i troszkę głębiej w nie wnikamy, tak żeby mieć to jak najlepiej przemyślane na moment, kiedy w związku z postępem prac Star Rapture zaczną się zwalniać jakiekolwiek zasoby. To my tutaj pracujemy nad tym, żeby jeśli ktoś już będzie mógł coś robić, to żeby robił rzeczy, które my wcześniej sobie dobrze przemyśleliśmy. Czy mogą Państwo przybliżyć, jak będzie wyglądała dalsza ścieżka kampanii marketingowej Star Rapture? No to tak jak wspominaliśmy, tak? W najbliższym czasie pojawi się kolejny materiał wideo, który będzie przybliżał świat i grę i to, co tam się dzieje, przy czym to jakby należy spojrzeć, w ostatnim czasie byliśmy na takim niemieckim evencie GameStar, gdzie też tam kawałek gameplayu żeśmy udostępnili im w ramach tego eventu. To są rzeczy, które się dzieją tak jakby trochę z boku, to znaczy nie, żeby w najmniejszym stopniu angażować zespół produkcyjny przy ich tworzeniu i żeby się po prostu gdzieś po stronie marketingu naszego tylko stwarzały, więc jakby ich nie traktujemy jako duże eventy, tylko po prostu coś z boku, żeby ta kampania żyła i jakieś nowe tam bity marketingowe się jednak pojawiały. No po tym ostatnim patrząc, jakoś to działa, biorąc pod uwagę koszty, jakie w związku z tym ponieśliśmy, to nawet jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że po prostu gdzieś tam części nowych graczy pokazaliśmy Star Rapture, innym przypomnieliśmy, więc to sobie zadziałało. Natomiast no, największym takim marketingowym eventem na pewno będą te playtesty. W międzyczasie może jeszcze jakiś materiał wideo gdzieś tam taki właśnie poboczny sobie wyprodukujemy i będą rzeczy związane z okołopremierowe, tak? Czyli na pewno zapowiedzenie premiery i na pewno na premierę kolejne trailery, takie tradycyjne, standardowo jak to się robi. I w międzyczasie w te wszystkie działania będziemy wplatali jak najmocniej content creatorów, tak żeby ta gra nie tylko pojawiała się na naszych kanałach czy na kanałach mediów, do których to będziemy wysyłać, ale również na kanałach właśnie influencerów, content creatorów. Czy po ostatnich zmianach w procesie produkcji dostrzegają Państwo poprawę dynamiki prac nad Star Rapture? Zdecydowanie. Sygnalizowaliśmy to już na poprzedniej konferencji, natomiast tutaj, tak jak wspomniałem podczas prezentacji, jest to bardzo fajny moment dla nas produkcji, bo właśnie wszystko jest ułożone, wszystko idzie do przodu i widzimy co tydzień tak naprawdę zmiany i nie widzimy zagrożeń. Czy powinniśmy oczekiwać, że GH trafi w tym roku do jakiejś usługi subskrypcyjnej? To tak, to jest dla nas trochę trudne pytanie, ale generalnie jesteśmy po rozmowach, czy jakby ustaleniach z jedną z platform takie usługi
oferujące i zakładamy, że GreenHell się pojawi. Co do terminów i innych rzeczy nie możemy się wypowiadać, ani nawet co do tego, która to jest platforma, ponieważ jesteśmy zobowiązani wobec drugiej strony, żeby takich informacji nie ujawniać, tylko oni to zrobią. Jakie aktualnie największe obszary ryzyka dostrzegają Państwo, jeżeli chodzi o premierę Star Rapture? Szczerze powiedziawszy, to nie dostrzegamy w tym momencie żadnych ryzyk, jeśli chodzi o premierę. Natomiast mamy w głowie te ryzyka, które są zawsze, czyli ryzyka związane z technologią, z wydajnością i z multiplayerem. Także to jest coś, co generuje cały czas błędy i będzie generowało błędy i poprawki do samej premiery i to są zawsze takie ryzyka, że tak powiem, standardowe. Nie spodziewacie się, że feedback z playtestów może wymagać dodatkowych miesięcy produkcji, aby go zaadresować, przesuwając premierę na początek 2026? Nie spodziewamy się, bo my nie robimy tych playtestów po to, żeby tworzyć nowe feature'y i przebudowywać tą grę, bo my jakby mamy jasną przez te wszystkie lata produkcji, bo to nie jest tak, że my jakoś sobie w ciągu ostatniego roku wymyśliliśmy Star Rapture, także to przechodziło wiele faz, przechodziło wiele iteracji, niektóre feature'y wylatywały, inne feature'y przechodziły czasami 4-5 iteracji, żeby były takie, jakie chcemy, także my wiemy, jakie chcemy, jaką grą ma być Star Rapture. I bardziej interesuje nas tutaj pewien balans, pewne drobne zmiany, które będziemy mogli po prostu wprowadzić do premiery, żeby gra była taka gładsza w odbiorze. A jeżeli dostaniemy jakiś feedback taki gameplayowy, no to też są rzeczy, które w naszym modelu możemy zrobić później, po Early Accessie, tak? Także to jest też idea Early Accessu, żeby zbierać feedback o grze i ewentualnie adresować go w późniejszych patchach. Dziękujemy za to, że byliście z nami i zapraszamy na czat. Jest też część pytań, na które nie odpowiedzieliśmy. Teraz to odpowiemy na te pytanie podczas czatu o 13 godzinie. Tak. Także bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.